O, cześć święty, słuchaj, mam do ciebie interes. Chcę wymarzoną furę. A byłeś grzeczny, kolego? No byłem, a jak? I dlaczego tak kłamiesz świętemu? Słyszałem, że nie słuchałeś się swojej mamusi. Dlatego zrobimy małą podmiankę. Ty dostaniesz to, co przygotowałem dla twojej mamy, a twoja mama dostanie twoją wymarzoną furkę. Ale Mikołaju! Hyundai iX20 po lifcie? Six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Czy gniewam się na świętego Mikołaja? Nie, bo lubię wyzwania i chętnie wejdę w skórę nowoczesnej mamy, której ten samochód powinien się spodobać. Nawet bardziej niż Kia Venga. Wspominam o niej, bo w koncernie Hyundai robi za królika doświadczalnego na potrzeby iX20. Hyundai dokłada swoje 3 grosze w kwestii designu i wykończenia, więc ma szansę na lepszą ocenę końcową. To mi nasuwa pewne skojarzenie. iX20 to studentka, która kieruje się sprytem. Wie, co zrobić, żeby się nie narobić, dlatego przed każdą sesją korzysta z notatek Vengi. Wtedy są wszędzie. A w środku i tak jest mnóstwo miejsca, o wiele więcej niż wydawało się z zewnątrz. To nie magia świętego Mikołaja, ale naturalna cecha tego samochodu. Zobaczcie, mamy tutaj jedną, drugą, trzecią wnękę, nie licząc tej od uchwytu na kubki. Rogi bez trudu mieszczą mi się pod sufitem, a schowek pasażera to w zasadzie dziura bez dna. Akurat teraz pełna notatek. Rozsądek podpowiada, że komfort przedniej części kabiny musi odbić się na tylnej. W większym błędzie żyją tylko mieszkańcy Korei Północnej. Gdyby nagle okazało się, że mama po raz kolejny zostanie mamą, tylna kanapa mogłaby służyć za polową salę porodową, a po wszystkim można by się jeszcze wygodnie rozsiąść. Ale to nie gabarytami iX20 różni się od Vengi. Wydaje mi się, że Hyundai bardziej niż Kia słucha oczekiwań kobiet. Wiadomo, że panie samochód kupują oczami, a ten tutaj ma klasę. Zarówno z zewnątrz, jak i we wnętrzu, wykończonym solidniej i ze smakiem. Kokpit mieni się niczym pierścionek zaręczynowy. Kierownica bardzo designerska. Bez zbędnych przycisków w stylu ruchom samodestrukcję. Z kolei tutaj na kokpicie mamy wielopoziomowe pokrętła, inspirowane chyba piętrowym tortem. Czyli w tym aucie urodziny można wyprawiać codziennie. Panuje tu bardzo przyjemna atmosfera, choć to jedna z niższych wersji wyposażeniowych iX20. Wersja Classic Plus z systemem Start-Stop. Czy cokolwiek jest w stanie sprawić, by ten czar prysł? Aha, w walce pojemne wnętrze musiały paść jakieś ofiary. Patrząc na iX20 od tylca, widać kwadrat. No, prawie. Taka bryła auta wymogła zastosowanie szerszego rozstawu kół oraz sztywnego zawieszenia. Wszystko po to, by auto nie dachowało na każdym zakręcie. iX20 przewraca się tylko po odpowiednim montażu, a więc problemów brak. Dopóki nie natkniemy się na jakieś wertepy. Poczułem go! Stwierdziła księżniczka na ziarnku grochu. A co jeśli nierówności będą trochę większe? Nie jest za miło. Gdybym miał porównać cechy amortyzacyjne tego zawieszenia do owocu, byłby to orzech. Czyżby miejskim minivanem jeździło się lepiej na trasie? Nadwozie mówi tak, podwozie stanowczo zaprzecza. Na szczęście ta różnica zdań przekłada się na współpracę. Sztywno zestrojone zawieszenie niweluje negatywny wpływ wysokiego środka ciężkości. Niestety nic nie poradzi w starciu z bocznymi podmuchami wiatru, na które iX20 jest oczywiście podatne. Oprócz wytrącania z toru jazdy przy większych prędkościach atakuje kabinę dudnieniem, a z tego co słyszałem, ten wóz miał być lepiej wyciszony niż Kia Venga. Tymczasem aż nazbyt wyraźnie słyszę brodzenie opon w asfalcie i warkot 90-konnego diesla 1.4. Znam ludzi, którzy w tej sytuacji rozważaliby palnięcie sobie w łeb.
Powiedzmy sobie szczerze, sztywne zawieszenie i 6 dobrze zestopniowanych biegów to jeszcze nie powód, by na siłę pchać się tym autem poza miasto. Zajrzyjmy na ciasny parking centrum handlowego. Tu karty rozdaje iX20. Wysoka pozycja za kierownicą daje poczucie władzy i zapewnia lepszą widoczność, tak samo jak przednia szyba kinowych wręcz rozmiarów. Nie macie ze mną szans. W takich warunkach Hyundai może lawirować bez wciągania brzucha. Pytanie, ile udziału ma w tym prowadzący? Pierwszy kontakt z układem kierowniczym rozluźnia na tyle, że kierowcy może przyjść do głowy na przykład malowanie paznokci podczas jazdy. Po chwili okazuje się, że brak mu precyzji, jak mnie w tej robocie. Ograniczone zaufanie mam też do układu hamowania. Wprawdzie to nie bestia zerwana ze smyczy, ale od rodzinnego samochodu oczekuje się czasem nawet przesadnego bezpieczeństwa. Z natury człowiek bywa lekkomyślny. W Hyundaiu iX20 nadrzędną wartością jest jednak przestronność wnętrza, dzięki któremu zakupy wystarczy robić raz w roku. A co najlepsze? Z zewnątrz nic tego nie zapowiada. To jak cały świat Narni, ukryty w jednej magicznej szafie. Na rynku trudno o coś podobnego, oczywiście poza węgą, którą o wiele częściej można spotkać na polskich drogach. Przyczyna? Testowane X20 kosztuje nieco ponad 66 000, czyli o kilka więcej niż Kia. Wychodzi na to, że matki prędzej odpuszczą sobie błyskotkę, niż pozwolą, żeby ich dzieci chodziły w dziurawych skarpetkach. Albo świat stanął na głowie i kobiety przestały kupować oczami. Nagle stały się bardziej męskie przy wyborze samochodu. To budzi pewne wątpliwości, niestety nie jedyne. Bo czy X20 może spodobać się facetowi? Tak! Oh, this you crazy mother.